Witam Was na kolejnej wyprawie. Dziś, wspólnie z Elon Walkerem oraz Sietrą, chciałbym Was zaprosić do zwiedzenia pewnej fabryki tekstylnej, którą znaleźliśmy w Niemczech. Budowę zakładu rozpoczęto w 1886 roku, a zakończono w roku 1913. Był to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w tamtych czasach. Około 700 pracowników tkało materiały na najnowocześniejszych maszynach. Powstałe w ten sposób tkaniny były sprzedawane klientom krajowym, jak i zagranicznym. Po II wojnie światowej przedsiębiorstwo zostało wywłaszczone i znacjonalizowane. W okresie NRD fabryka przechodziła wiele modernizacji oraz udoskonaleń. Zwiększana również była ilość mieszkań socjalnych dla pracowników. W roku 1990 państwowe przedsiębiorstwo zostało przejęte i przeszło w ręce prywatne. Od tego właśnie momentu rozpoczęło się powolne wygaszanie zakładów produkcyjnych. W 1992 roku zostały wyłączone z eksploatacji ostatnie maszyny, po czym majątek firmy został wyprzedany do innych prywatnych przedsiębiorców. W największej części maszyny trafiły do fabryk w Azji. Tak zakończyła się era tradycyjnego tkactwa w regionie. Od tamtego też czasu budynki pozostawione są bez opieki, pomimo wielu pomysłów na ich zagospodarowanie. Miejsce odnaleźliśmy w trakcie poszukiwań innej lokalizacji. Początkowy luźny rekonesans pokazał nam, że warto zwiedzić dokładnie całe miejsce, gdyż skrywało ono w sobie wiele ciekawych tajemnic. Pomimo w większości pustych pomieszczeń, obiekt przyciągał uwagę swoim klimatem, który idealnie urozmaicał czas spędzony w murach fabryki. Zapraszam Was więc do poczucia tego przyjemnego klimatu razem z nami. Słuchajcie, ktoś tutaj pomimo tego wielkiego Znajdziemy przeszkody łatwiejsze wejście. być może, a być może nie. Co tam masz? To właśnie. Widzicie? Tak, zobacz. Są buźki jeszcze. Czyli stąd szły. Wiemy, że jest, coś takiego widziałem w jednej fabryce. Czyli to jakby wielkie krosno jest. Tak, to krosno właśnie tego słonikowa. Tak to wygląda. Wielkie krosno. Już mocno rozkradzione. Maszyna Już było przekładane. 40 tak? No tak, kto może robić hałas? Ła. Bęben do masażu, tak? Tak, tego chińskiego masażu. Akupunktura czy sepuku? Ale wiecie co? Najśmieszniejsze jest? Tu jest fajna ciekawostka. Made in Poland. Okej. Polska maszyna w Niemczech. No spoko. Chociaż w Czechach widziałem wagę z lubuskiej fabryki wagi. O, Też nic nie wiem. to ładny kawał sprzętu. Zastanawiam tylko jedno, czy te maszyny, które zostały ratowane, czy zostały one przeniesione z głównego budynku? Wiesz co, chyba raczej przeniesione, bo tamta posiada napęd od boku i wszystkie mają gdzieś napędy gdzieś od siebie daleko, więc to raczej była jedna linia w pewien sposób. Które siebie stoją pod takimi kątami, że raczej to by nie współgrało. Nie wiem, tam jest jakaś tabliczka z napisem, ale ja nie widzę, co tam jest napisane w ogóle. O, ta tabliczka, powiem Ci, Achtung, coś tam. Jakieś, 500 coś cen, kilogramów. A to jest suwnica. Tak. A, to pewnikiem suwnicą mnie tutaj ustawiali. Prawdopodobnie zejście do schronu. Tylko szukam... Słuchajcie, tutaj, Ła. Nie, będzie trzeba okienkiem skakać. co ty mówisz? To idzie na ochotnika, to jest pytanie. Mogę pójść. Dobra, Damian idzie tam, gdzie nie był jeszcze żaden eksplorator. To zabrzmiało bardzo źle. No cóż, mogę powiedzieć, póki co nic nie widzę. Próbuję usiąść na drzwiach. Mogę z nich zeskoczyć bezpiecznie? Nie. Raczej tak. No, jest tam kawałek, powiem wam szczerze. Wow! Żyję!
Ani drgną. Dobra. Nie mam łoma. Trzeba porzucić odpowiedź. Sietra, badaj to. Co? Tutaj za tym, za rogiem zaraz. Co to jest? Szafa pancerna? Szafa pancerna. Tylko, że taka powojenna jeszcze. To nie jest drewno. Nie, to jest metal, zdobiony metal. O kurde. Masz klucz? A masz drugi? Ale powiem ci trzeci. Ty. Mi się zdaje, to jest ten beton tylko okuty tym. Może być, może być. Tylko okuty metalem. Ale są naprawdę ogromne i bardzo, bardzo ciężkie. A gdzie jest jakaś klamka czy coś? No właśnie, to jest pytanie. Zamki są, ale... Klamki nie ma. Nie ma. Czwarty zamek. Zobacz. 4 zamki. Co jest? No dobra, znajdźmy tutaj inne wejście, żeby Walker mógł wejść. To są piece elektryczne. Tylko ładnie zakamuflowane. A to koło tej szafy stał taki sam. Tak, taki sam. I ja myślałem, że to jest zwykły piec No, taki... zwykły kafla, tak. kaflowy, tylko jest elektryczny. Elektryczny, tak. O, jeszcze są nawet wiązki przechodzące od zgrzania. Słuchajcie, meble z lat 70. tak na oko, ubiegłego wieku. Mhm. No i praktycznie zobaczmy resztę w ogóle, gdzie my jesteśmy. Czy tam były drzwi, które wyglądały jak trochę takiego słonu. Ej, zobacz jakie były drzwi. Chłodnia, tak. Coś podobnego w poradzieckim szpitalu było. Tak, jest wizjer. No, chłodnia. Tylko zastanawia mnie zawsze jedna rzecz. No. Po co były wizjery w tych drzwiach? Gdyby kogoś się zamknął przypadkiem? No, ale jak wezwiesz posiłki? Niby typowa piwnica, ale nie do końca. No nie. Spójrz tutaj jakieś skrzydłowe drzwi. Mhm. Kolejne wyjście, drzwi zamknięte. Nie ma Tutaj nic, z kolei- żadnych opisów. To, że Winda jest towarowa. Tutaj winda, tak. Ja bym... Co? Transport do kuchni. Tak. Skoro chłodnia była... W miejscu. Tutaj nie ma, że tak powiem, warunków na kuchnię. Wiesz co mi się wydaje? Że tutaj mieli bardziej składowanie wszystkiego. Pakowali to do windy. I jechali do góry. Tak. Co się kryje za bramką numer 1? No, to jest jedyne sklep prowadzące na górę. Zdało się, że kuchnia. Tak, czyli to jest ta kuchnia. Mocno... O, i nawet jadalnia. z tego co widzę. Ua! No mocno już użyta, że tak powiem. Nie no, sala kozacka. Różowe sufity. Aha, to było wejście główne, słuchajcie. Tylko, że jest zabita reklama. Ktoś wypalił szyby. Sanitariaty! Sanitariaty! Tu już poddasze. Ty, ale barierki jeszcze są. Daj znać, czy coś tam jeszcze ciekawego. Zaraz- Zaraz będziecie kończyć. I całe piętro. Wiesz co, tu jest poddasze. Puste poddasze. O Jezu, już wychodzę. Nic szczególnego. Nothing special. Dobra, nic ciekawego na górze. Dobra, to idziemy dalej. Jak widzicie, no teren całkiem. Nie ma to jak eksplorować, wam powiem w górze. O niczym innym nie marzyłem. Ta część pusta. Zobaczymy jak u chłopaków. Au. 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 Au.
Dziennik ciepła. Aha, tu jesteśmy od ulicy. 1980 chyba 9. Uwaga! Au, ała! Na górze nie ma nic ciekawego. Na dole wcale nie lepiej. Raczej Strauss. Co, lecimy dalej? Chyba tak, nie ma co. Nie ma tam nic ciekawego w tym budynku a la Auschwitz? Puściutko. Nie jest to ten sam model, ale powiem ci... Odsie, Florek. No, Stary. ale robi robotę, że tak powiem. Jest otwarte, są 4 skrytki i kilka półek o regulowanej wysokości. Półek metalowych w dodatku. Tak, tylko właśnie miałem powiedzieć tych półek metalowych. Tak, to jest inne. Ale także przetargać to tutaj. Ja pierdzielę, No no. to powiem ci, było trochę roboty. No tak czy inaczej to jest najciekawsza rzecz w tym budynku. Jakieś tam pierdółki są, wiesz? No właśnie. Zobacz. Wyposażenie biura były skrzynki z nazwiskami. Okej. No powiedz. Na wytyczne dla pracowników? Nie wiem, może tutaj przychodził pan kierownik i wrzucał im rozporządzenie dnia. Chociaż co? Pentakomp setka, jeszcze jest leżący komputer. Mówię leżąca obudowa od komputera, taki jak kiedyś sobie stawiałeś na biurku. Aha. To jest magazyn Bild z 98 roku. O, Powiem ci, no, kolejna. szafka jest. Na zdrowie. Ktoś się jedynie przewrócił. Może wyciął z tyłu? Wiesz? Nie ma miejsca. Nie. Ale zobacz. Ja to nie chcę pobrać, ale zobacz na tą kolumnę. Zrobiona. Mhm. Widzicie? Właśnie mówię, to tak trochę pałacowo. Nawet. Kurczę, no nie pasuje tutaj pałac mi, wiesz? Podejdź tutaj na procesie i opisz mi jaki to jest strop. Pułkowy? Pułkowy dzik. Spora hala, szczerze mówiąc, przedzielona w połowie kolumnami. I no, Teoretycznie wiadomo, gdzie stały te maszyny. tak, właśnie ja o tym mówiłem, że prawdopodobnie tutaj one spoczywały domyślnie. O, jest parę pieniędzy. No trochę jest. Tak, to było. No, ale mnie straszy, straszy. Pytanie, co z tego będzie. Nie, fajnie, no. Aha, po prostu brakuje dachu przez pożar. O. A, bo tu po prostu brakuje piętra przez pożar. A to widać
Tak. Się zastanawiałem, jak to jest możliwe, to tak się spaliło. Ty, to nie jest piec do tego, do impregnacji drewna pod ciśnieniem na przykład? Albo czegoś takiego? Możliwe. Nie wiem. Ostatnio widziałem program, gdzie po prostu drewno było impregnowane takim czymś. Ty aż Pod cały ciśnieniem. strop ruszył. No, Cały strop ruszył. Jak żeś to ruszył. Ale chyba przestało padać. No tak trochę. Nie trafiliście, że idzie do auta po prostu. Aha. No cóż, nie znaleźliśmy tego, co chcieliśmy. I tutaj zakończyła się nasza eksploracja. Być może odnieśliście wrażenie, że zwiedzaliśmy obiekt dość pobieżnie. Miało to związek z tym, iż według wskazówek, jakie posiadaliśmy, miało się w tym miejscu znajdować coś innego. O tym, co to miało być, nie będę wspominał. Musicie wybaczyć. Stąd nasze poniekąd pobieżne sprawdzenie lokalizacji, gdyż szukaliśmy czegoś innego. Jednakże mimo błędnych wskazówek, odwiedzone miejsce uważam za bardzo ciekawe i nieco żałuję, że nie eksplorowaliśmy go bardziej dokładnie. Niemniej, mam nadzieję, że pomimo tego materiał Wam się podobał. Zapraszam Was także do materiału z Yetry z tego miejsca. Odnośnik wyświetla Wam się właśnie na górze ekranu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale.